Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i witam się w poniedziałek. Mamy nowy dzień tygodnia, słuchajcie, poniedziałeczek. O, moi drodzy, znowu ten kierat od początku, ale ja się witam z Wami bardzo radośnie. Mam nadzieję, że pogoda u Was również piękna. Bardzo się cieszę, że tutaj zajrzeliście. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie o subskrybowaniu, o klikaniu w dzwoneczek. Wiecie, już to wszystko. Słuchajcie, wiecie, ale ja Was bardzo serdecznie do tego zachęcam. A wszystkim wspierającym z całego serduszka dziękuję za obecność. Drodzy moi, jeszcze zanim zaczniemy tutaj pracę, mam fajne wieści dla Was. Wiecie, że aktualnie trwa jeszcze sprzedaż boksów inspiracyjnych letnich. Tu mam niektóre do góry nogami, ale już tak szybciutko to chciałam pokazać. Boksów inspiracyjnych letnich, więc Was zapraszam, ponieważ udało się dorzucić zestawów, więc cieszę się bardzo, zawsze brakowało. Teraz jeszcze możecie dołączyć do wspólnego letniego tworzenia. Ja o tym wszystkim opowiadam. O, tutaj zerknijcie sobie tam w górę po prawej stronie. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dowiedzieć się szczegółów, to zachęcam. Jeszcze troszkę boksów zostało. Bardzo się cieszę, że mogłam tych pudełeczek trochę inspiracyjnych Wam tam, no coś Ty nie łobuzie, nie chcesz zamknąć, dołożyć, więc to jest dla mnie wielka radość, bo zawsze zabraknie, po 2 dniach zawsze pytacie, a tym razem jeszcze można zakupić. Także te wszystkie prace, słuchajcie, sobie na Scrablecie wykonamy. Tam na tym filmie ja je wszystkie prezentuję, więc możecie tam sobie skipnąć, zerknąć, no i jeszcze szybciutko biec do sklepu i te resztówki przytulić, jeżeli ktoś ma ochotę z nami sobie potworzyć. Dużo karteczek, więc będzie co działać. Dobra, ja się cieszę bardzo, a Was zapraszam na dzisiejszy film. Teraz muszę tutaj wyswobodzić się z tych moich gratków trochę i pokazać Wam, z jakiej kolekcji będę tworzyć. Jest to kolekcja Rosalia od Scrap Boys. Ja bardzo lubię tę kolekcję. To była taka w tamtym czasie, zerkam czy mnie widać, jedna z moich ulubionych kolekcji, mnóstwo na niej tworzyłam, a dzisiaj przed nami karteczka na jubileusz małżeństwa. Przyszło mi takie zamówienie i pomyślałam sobie, że zrobimy razem, bo dawno takie kartki nie robiłam, nie miałam okazji, więc już pokazuję, co mam. Mam już docięte elementy do niej, zaraz Wam tu poopowiadam. Baza 14 na 14, oczywiście papier bazowy 13,7 na 13,7, papier złoty 12,7 na 12,7, natomiast ta tutaj górna część jest 12,4 na 12,4 o 3 mm. Dalej mam powycinane elementy z kolekcji, mam też wycięte takim wykrojniczkiem takie śliczne listki, zobaczymy, może je wykorzystam gdzieś tam do wydłużenia kompozycji, myślę, że one się fajnie sprawdzą, czekajcie, bo tutaj coś, że się fajnie sprawdzą. Mam kwiatuszki, niestety słuchajcie, nie pamiętam czyje kwiatuszki, to są z Foamiranu, wiecie, ja swojego czasu bardzo dużo tych kwiatów miałam, gdzieś są wszystkie w szufladzie, jedne wykorzystałam na bieżąco, jedne zostały i teraz tak ciężko mi jest powiedzieć, raczej chyba od Ani to nie są kwiaty, tak jakoś nie wiem, no może mi się mylę. I mam koroneczkę, to jest ta koroneczka taka do rwania, ja ją troszeczkę też jeszcze inaczej wykorzystam dzisiaj, ona jest też na sklepie dostępna, wiesz, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam, tak samo jak papier bazowy. No i oczywiście jeden z moich brokatów, Syreni Błysk numer 03. On tu tak się mieni troszkę właśnie, jest opalizujący troszkę w takim bardziej klimacie jakby. Jest różu, jest zieleni, a taki bardziej pomarańcz też, więc tak najbliżej tej kolorystyki, żeby mi tu pasowała. No i słuchajcie, do klejenia mój klej introligatorski, więc zabieramy się za pracę. Jest też tekturka, którą sobie będę podbijać. Ona też w sklepiku jest dostępna, jeżeli ktoś by poszukiwał. I teraz ja sobie pomiksowałam troszkę. Czyli część papierów, wyklejony środek, tutaj ten panel, ten mniejszy i ten do tyłu jest z dużego arkusza, z dużej kolekcji, a to tło tu na okładeczkę jest z bloczka 15 na 15, więc tak sobie, słuchajcie, tutaj troszkę pomiksowałam, bo jakby z tego jednego dużego arkusza porobiłam te wszystkie elementy do środka, do tyłu, ten panel, no i brakowało mi tylko na tą okładeczkę, więc uznałam, że tutaj akurat fajnie z małej kolekcji się to wpasuje, bo taki jest gęstszy ten wzór i ładny, łączkowy, pięknie tutaj
będzie wyglądał. I też tak myślę, że taki jubileusz małżeństwa w takich fajnych, ciepłych barwach neutralnych fajnie się tutaj sprawdzi, tak więc w tym kierunku ja sobie pojadę. Jeszcze tutaj. Bazę wykonałam sama, słuchajcie, no, żadnej filozofii nie ma, to jest po prostu docięty arkusz papieru A4, który, tak jak wspomniałam, też kupicie w sklepie, to jest gramatura 220 gram papieru kraftowego i mamy ją zbigowaną na pół, na 14,5 cm sobie zbigowałam, potem docięłam od góry, złożyłam, docięłam na 14 na 14, żeby to tak fajnie, ja myślę, że zrobię tak, słuchajcie, chociaż tu zrobię logo, będzie lepiej widoczne. Jak pamiętam o tym, to mimo, że robię kartkę 14 na 14, to sobie zginam na 14,5, a potem docinam dopiero z jednej i drugiej tak na 14, żeby wszystkie krawędzie były równiutkie. Dosyć często o tym zapominam, czasem mi się zdarza, że pamiętam. Różnie. A, i jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, ja już tu wyjmuję, nie wiem, jaka to była kolekcja. Mam tu jeszcze wycięte takie, zobaczcie, kółeczka, a one są szczęśliwej rocznicy. No i myślałam właśnie o napisie. Bedtime Tales. To jest taki zwierzaczkowej kolekcji, słuchajcie, i ja tutaj po prostu te kółka mi się spodobały, gdzieś miałam ją na wierzchu i okej, przy okazji też wykorzystam napis. Super, cieszę się bardzo. I tu środek kontynuacja, czyli po lewej stronie zazwyczaj zostawiam sobie jakiś ładniejszy obrazek, jeżeli taka możliwość się nadarzy, bo prawą stronę zaklejam potem życzeniami, więc no wiecie, jak tam nie ma jakiegoś, jest mi żal, jak jest jakiś fajnie bogato ozdobiony wzór, który i tak zakleję, więc staram się zawsze, żeby to tak jakoś robić, jeżeli jest taka możliwość i fajny układ arkusza, że zostawiam sobie na tą lewą stronę coś, co nie będzie mi żal, jak to zakleję jakoś bardzo, bo i tak tego nie będzie widać, a na prawą, żeby jednak te kwiatuszki pięknie jakieś tam się prezentowały. Pani zadzwoniła. Ja wprawdzie mam tu sporo kartek, ale tak pomyślałam, troszkę mnie to zainspirowało też do nagrania filmu. Bo mówię, patrzę, mam takie ślubne, mam takie odważne, trochę takie kolorowe. No niby mam też takich stonowanych chyba ze dwie, ale mówię, kurczę, no fajnie, jak Pani będzie miała wybór, więc zrobię jeszcze jedną taką rocznicową. Znaczy się, wiecie, rocznicową taką którą można będzie fajnie by dopasować do rocznicy ślubu, więc myślę, że to się uda. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, tył, środek, przód. Pięknie. I będziemy robili teraz przód. Mam papier lustrzany, słuchajcie, na razie go odwracam, żeby Was nie ślepiło w oczątka. Ja sobie teraz sięgnę po potem moją mniejszą matę. Taka, wiecie, rzadko z niej korzystam, bo wolę te większe, jak robię jakieś tam. Ale tutaj będziemy robić sobie takie trochę inne ozdabianie, czyli odwracam sobie na lewą stronę, bo chcę, żeby po tej stronie prawidłowej była wypukłość, a nie wklęsłość. I jadę teraz bardzo delikatnie. Tu sobie wyrównuję. O. Raz. Dwa. To staram się robić powolutku, bo tu akurat, wiecie, w przypadku robienia radełkiem mogę sobie tam pozwolić, że mi gdzieś zjedzie, bo to tam powykrzywiam, powyginam potem. Natomiast tutaj takie coś nie będzie robione, więc tu muszę się postarać, żeby pięknie wytłoczyć na zewnątrz te krawędzie. Jakbym się pokusiła jeszcze o drugie. Boję się, że jak ja potem, wiecie co, nie? Jak ja popłynę i coś pokombinuję, to zawsze coś popsuję potem. Bo tak to bywa zazwyczaj, że jak chcemy coś... Tylko, że ja nie chcę tu poprawiać, chcę po prostu dołożyć. Czyli to miejsce, w którym już mam przebigowane, przykładam sobie na krawędź
a drugie znowu jadę tutaj. Nie ma łatwo, ale nikt nam nie powiedział, że będzie łatwo, nie? Jak coś kombinujemy, tu coś widzę, że chyba mam trochę dalej, chociaż może na tym wzorzystym papierze to tylko tak wyglądać. I mamy tak podwójnie, nie wiem czy będzie to widać, podwójnie wybigowane na zewnątrz. I powiem Wam, że to też bardzo ładnie wygląda. I jak na przykład nie przepadacie za radełkiem, to taka opcja też jest bardzo fajna. Nie musimy tam wyginać żadnych, wiecie, tam, tak jak chyba w sobotę właśnie mówiłam o tym, że zdarzyły się komentarze. Tutaj dziewczyny opowiadały, że jak dały takie poradełkowane, może nie poradełkowane, ale takie postarzone brzegi gdzieś powyginane, to klientka myślała, że po prostu kartka jest podarta, bo no nie każdy tych naszych artystycznych tutaj zamiarów jest w stanie zrozumieć. No nie każdy, wiecie, wie, że to nie jest. Czy ja tutaj nie mam, dobra, jakoś tu tak słabo z tej strony, to sobie zrobię z tej lewej ozdobę. Nie każdy wie, że to tak po prostu ma być, nie? Dobra. Nie wiem, w kamerce może nie być to zbyt widoczne, ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. I teraz staram się też omijać to, żeby sobie tego nie spłaszczyć. Tylko tutaj środeczek. Potrzebuję nożyczki do obcięcia. To ładnie naszej. No to wcale nie musi być na całej powierzchni. Słuchajcie, bo sobie podbijemy. I ładnie podniesiemy do góry. Oczywiście jak się uda, że mam na całej, to też jest super, ale no akurat tu jakoś tak pojechałam po całej, ale i tu jedziemy. Słuchajcie, teraz muszę sobie tylko tak do siebie odwrócić na chwilkę, żeby przykleić równo, bo ja wiecie, ja siedzę tu przy pracy, nie nagrywam na stojąco takich tutoriali, więc jak gdzieś tam prezentuję album, no to mogę wstać, natomiast jak robię kartkę, to muszę być skupiona. Możliwość zakupu, słuchajcie, boksów, ja zapomniałam powiedzieć, jest jeszcze do jutra, chyba to mam do 29, tak, więc zachęcam. Zapomniałam o tym powiedzieć, a to ważna rzecz. Słuchajcie, i mamy karteczkę, naszą bazę gotową, tak ona wygląda, ładnie oklejona, mamy ładny złotą krawędź i ja sobie pomyślałam, że ta koronka, którą zazwyczaj wydzieram, będzie tutaj takim naszym basiciem. Nie wiem, czy mi się uda tym kełowskim nożyczkiem, ale dobra, udało się. Ładnie tylko Tutaj będzie to prawdopodobnie wszystko zasłonięte, jak będziemy to ozdabiać, więc nie będzie takie widoczne, ale o. I tak by to, słuchajcie, wyglądało. To się jakoś wygięła. Więc zaraz wyprostujemy. I ona, słuchajcie, jest na tyle gęsta ta koronka, że ja mogę sobie to spokojnie pomaziać klejem. Tym bardziej, że to wszystko będziemy zaraz sobie tutaj ozdabiali, więc troszeczkę mogłam ją krócej tu. Ja sobie wezmę jakieś inne nożyczki. Ale co, lenistwo nie może, nie? Gdzieś mam nożyczki do materiału, gdzie koronki obcinam. Dobra. No i tu muszę sobie trochę ją podkleić, bo ona taka była jakaś taka przegnieciona i odginała mi się w górę. Zresztą tu te falbaneczki też sobie zrobimy. Słuchajcie, to jest baza.
rzadko kiedy sięgam po bazę właśnie, żeby koroneczkowa była, ale myślę, że tutaj bardzo fajnie się to sprawdzi. Nie chcę, żeby to było takie krzykliwe, bo ten jubileusz jest tam taki dosyć, wiecie, zacny i wysoki, więc pokieruję się tutaj tymi elementami do wycinania takimi wybrałam sobie takie większe te różyczki, żeby to ładnie poukładać, żeby to było takie spokojne, ale żeby z pazurkiem też było, żeby nie było zupełnie takiej, wiecie, nudy, no ale żeby to też miało jakiegoś vibe'a, jak to się mówi. O, tu taki kogut trochę. I tego raczej pomysłu nie będę zmieniać, bo chciałam, żeby tu była właśnie żeby były tutaj właśnie te kółeczka. I jeden pójdzie tam na spód. Jeszcze to sobie go muszę tam wsunąć. Chociaż teoretycznie mogłabym tego dać na 2, a tego na 1, nie? I tu już by mogło się troszeczkę takiego fajnego zamieszania narobić. Aczkolwiek nie wiem, czy nie będzie przeszkadzała mi ta koroneczka, bo ja to tu i tak zasłonię tymi elementami, więc mógłby być tu niżej. Więc tak myślałam, że ona będzie. Ale sobie ją wytnę. Nie ma co się bać. Ok. Dobra. W ten sposób i w ten. O, widzicie to? Nie będę tego chować za koronką. Tu i tak ozdoby przyjdą. Mogę najwyżej sobie przyciąć tego kawałeczka. W takim razie jeszcze tutaj jeden taki mały paseczek. Trochę za szeroki chyba. I o nie, no nie był za szeroki, ale dobra, z tym nie będzie. No i słuchajcie, tak by to wyglądało. Wszędzie mi te koronki przeszkadzają. Dobra. Wolę ją przyciąć, żeby to tak ładnie wyglądało. O, spójrzcie. I mamy 2 kółeczka. Jedno jest wyżej na podbiciu, drugie niżej i teraz będziemy fajnie sobie tu wszystko układali. Ja z tych dekoracji wybrałam taki śliczny torcik i on też będzie jeszcze wyżej, więc to się fajnie tu wszystko tak w górę poukłada i będzie można te kwiaty, te dekoracje jakoś tak, że tak powiem, ładniej tu powyciągać, jeżeli takie słowo ładnie brzmi. Powyciągać, czyli sprawić, że taka fajna przestrzenność nam się zrobi. Tu sobie przykleję w tym momencie na płasko i ona tak będzie całkiem fajnie wyglądać. Może jeszcze by się udało wepchnąć tamten, o, gdzieś tak pod spodem. Na razie jeszcze oczywiście nie przyklejam, na razie tylko wsuwam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiecie, że ja sobie troszeczkę zwężam bazy kartkowe, więc ja mogę sobie tam potem poszaleć troszkę. Gdzieś tam nie muszę się bać, że wysuwam. O, może taki listek jeszcze tu zielony, żeby tak się kontynuował z tą różyczką, a tu tak trochę to wystawało. Całkiem ładnie to wygląda. I ten torcik w tym momencie myślę, że wystarczy na 1. No zaraz zobaczymy. Kwiatuszki chciałabym chyba w tę stronę, bo tu już te kwiaty będą, więc te niech idą w drugim kierunku. A że grafiki są dwustronne, to można sobie to fajnie dopasować. I on tu będzie tak git. I tu muszę jeszcze sobie podłożyć. A też w związku z tym, że tu będą kwiaty i tak dalej, to mogę sobie śmiało tutaj na całą powierzchnię nałożyć tę tekturkę. To, co robię, to słuchajcie, klejem na gorąco, ponieważ tu jest materiał, więc jest koroneczka i raczej tutaj lepiej tym klejem na gorąco to będzie się przytrzymywało. Dobra. Jest git. Trochę może przesuniemy. O, w tym kierunku. I ta różyczka ma się łobuzica tu. Dobra, pójdzie w dół, prawda? To też sobie trochę przesuniemy w dół. A może nawet nie muszę tego wpuszczać w ten... Może nawet tak. O, tak to ładniej wygląda. Widzicie, czasem troszkę się poprzemienia, troszkę poprzekłada i od razu trochę takiego to innego wymiaru łapie. Tu patrzę, czy też gdzieś z boku
Może całkiem ładnie by to wyglądało. Nawet bez tego listeczka. Ja już to tu chyba przyczepię. Na razie niech sobie tak stoi, a potem... O, ładnie za tym kółeczkiem się to tam wysuwa. Słuchajcie, ja myślę, że ja w tym kierunku pójdę, bo to mi się podoba. O, ty już żeś mi się tu złapał. Ciebie tu kleję na gorąco, trochę dziabniemy. O, spójrzmy to tak. Nie wiem, czy przyszło to w to samo miejsce, ale i listeczki te się tak troszeczkę fajnie w górę unoszą, więc myślę, że one tu ładnie się mi dopasują. A, to już sobie zrobię kleję. Niech on schnie na spokojnie. Zawsze jeszcze ewentualnie będę mogła go zmienić. O. Może bardziej tak. To pójdzie w kierunku tej koroneczki, która tu tak idzie w górę trochę. O, i to myślę, że tak zostawimy. To jakiś tam, słuchajcie, szkielet jest. To jest tu w powietrzu póki co. Mogę to podkleić klejem, mogę to zostawić, żeby to właśnie było takie, jak nie jest przyklejone, to to nabiera takiego życia, w cudzysłowie mogłabym powiedzieć. No i może trochę tu podrzemy tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, ładnie się mi tak wygięło to w tym miejscu, więc możemy to tu zostawić. A może bardziej w górę. O, się to tak układa fajnie. Tylko nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzać teraz tutaj temu naszemu torcikowi. No to chodź tu pod spód. Idziesz pod spodem, ale ładnie tutaj będziecie widać. Dobra. Ja myślę, że torcik przykleimy. Ja już biorę klej na gorąco, w związku z tym, że tam teraz jest trochę tej... Klej na gorąco, no trochę jest ciężej, bo to trzeba od razu tak, wiecie, dobrze przykleić sobie. Bo już nie będę tu miała zbytnio opcji poprawienia. Bo klej łapie od razu i trzyma jak po zbóju, więc... Więc teraz jedziemy z dalszymi dekoracjami. To pasowałoby mi w ten sposób, czyli tak bardziej wysunięte w górę. Może to w dół. Ładnie takie wyciągnięte jest, nie? No i co, słuchajcie, jak się podoba, to trzeba kleić. Dobra, potrzebujemy tekturki. Ok. I myślę sobie, że tekturka pójdzie tutaj, a to pójdzie na górę. Ale tutaj, słuchajcie, trzeba będzie mocno porobić tego dystansu teraz, żeby to wszystko się tu ładnie złapało. Spójrzmy tylko. Tutaj będzie jeden. On sobie pójdzie, będzie zamocowany na kleju na gorąco, bo tu i tak będę zasłaniała. Wiecie, prędzej czy później tam przyjdą kwiaty foamiranowe, więc tu się tu zasłoni. Zatem jedziemy tu z taką tekturą na kleju introligatorskim i ona już zrobi taką fajną podstawę. Będziemy sobie mogli na niej tu wszystko mocować. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo nasz kwiatek musi być tu trochę wyżej. Tak trochę znaczy i ponad tort, i ponad... Jak już wiem, tak pi razy oko, gdzie te kwiaty będą, no to mogę sobie tutaj pozwolić na to dokładanie. Dobra. I na chwileczkę przyciśniemy tego tutaj. I zastanawiam się, czy go wypuścić tak w górę, czy w dół. Ja myślę, że w tym kierunku trochę torcika zasłonimy od spodu, ale od góry będzie widoczny. I tam potem wszędzie powsuwamy sobie jeszcze kwiatuszki, jakieś takie, wiecie, dodatki. Myślę, że ładnie to będzie wyglądało. Zastanawiam się też nad taką
szarpaninką tu z tej strony. Zobaczcie, bardzo fajnie wygląda. Choć nie wiem, co tam jeszcze dam, ale tutaj te niteczki się świetnie sprawdzą. I tu jeszcze trochę przytrzymam. Mamy to. Ja tu kwiatuszki już miałam wcześniej obcięte. Być może kiedyś tam coś próbowałam już z tego robić i tak mi to zostało. Dobra. I tak bym to miała. Tylko teraz to ja się zastanawiam, czy coś jeszcze sobie tu nie podłożyć, żeby ten kwiatek był wyżej, albo dać go tu po prostu wyżej. A tam jakieś listeczki. Teraz mi się ładnie te kwiatuszki ułożyły. Pytanie, czy mi się tak ułożą, jak ja je teraz kleję. Będę chciała przykleić. No oczywiście bywa tak, wiecie, nie? Wszystko nam się super układa. Jak to robimy na brudno, ale już to kładę potem na... Poważnie to nie. O, czekajcie, sobie zerknę w górę. Widzicie, nie widzicie? Zerknijmy na kwiatuszki, jest w porządku. I tego łobuziaczka myślę, że tutaj sobie w dół wyciągniemy fajnie. Aha, ja tam dałam ten pojedynczy, więc trochę sobie z góry zetniemy. Nie bójmy się ściąć elementu. Słuchajcie, jeżeli chcemy go tutaj dodać, a troszeczkę tam zrobiło się ciasno, bo ja tam miałam dodane te pojedyncze, więc nie ma strachu. Tu sobie rozetniemy. Ładnie je tak podkręcimy do góry. Bo teraz się zastanawiam. 3 tutaj. 3 tu od spodu, ale chyba wydaje mi się, że bardziej to będzie od spodu pasowało, więc pójdzie na spód, a resztę uzupełnimy sobie tymi listeczkami z kolekcji, więc nie będzie to takie straszne. Bierzemy sobie igiełkę, ładnie się podniosły do góry, więc bardzo fajnie to wygląda. I teraz wiecie, zastanawiam się, czy tu coś, jakiegoś kwiatowego elementu nie dołożyć, bo tak jakby czegoś trochę mi tu brakowało. Może się mylę, może tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy w tych małych, może nie małych, w tych elementach do wycinania. Czy tutaj nie ma jakiejś małej główeczki kwiatów, żeby coś tam wciornąć do środka. O! To by się może nadało. No chyba, żebym rozcięła, słuchajcie, któryś tutaj jakiś, ale nie mam takiego elementu, który by mi tu tak pasował wizualnie. Może być tak, że wiecie, ja to tu wytnę i przyłożę i też mi się nie będzie podobać. Taka opcja też istnieje. Okej. Dobra. I pojedziemy w tym kierunku, w tym. Szybciutko taką główkę, ładnie jedną. Bo takie mam tam wrażenie, jakby tam czegoś brak było, takiego koloru. Ale też musi być miejsce na napis, więc zawsze miałabym gdzie napis ewentualnie wsunąć. Ale wszyscy wiemy, jak to jest z napisami, więc zastanawia mnie to o tak. Czy w górę? Czy tu? Czekajcie, sobie wezmę może takie narzędzie jak pincetka, która też w sklepiku jest, więc jak ktoś by chciał. I ona sobie tu świetnie... O, zobaczcie na to, widzicie, tu nie, ale tam to jest to, co mówiłam, że coś tam takiego kolorka brakowało. Jak ja to tak schowam sobie, może tutaj miałam bardziej przyciąć, bo to białe mnie denerwuje. Wiecie, że ja nie przepadam za tymi białymi obwódkami takimi mocnymi w elementach do wycinania. I tu ciach. No i już się zrobiło fajnie. A tutaj sobie powsuwamy listeczki. Tu mamy troszkę listków, więc jeszcze gdzieś możemy je tu między płateczki. Też bardzo ładnie. To, co ja też zawsze mówię, że można śmiało między... Sobie tutaj odetnę troszkę tę końcówkę, podniosę tutaj te płateczki i tam te listeczki ładnie wsuniemy. I one tak są wyżej. Tego może nie widać tak dobrze w kamerce, ale jest widać tę przestrzeń taka, która nam się fajnie
Jeszcze w ogóle mam wrażenie, że mogłabym tutaj taki element na szydy dać. A potem tu by się taka fajna przestrzeń zrobiła. Nie wiem, te niteczki w górę. Choćby tylko właśnie na jednym takim, o, tekturkowo ładnie wsunąć, ładnie podnieść i między te elementy pyk. Może w tę stronę? Nie, bo tam jest taka sama róża, więc to już by się zrobiło tak. O. Troszkę sobie tam zasłoniłam te kaszczorki, ale zaraz akurat wiecie, tego można dociąć i dołożyć, więc tak to miałam, nie? Zapomniałam, jak to miałam, tak. Nie, jest to teraz ładniej. Taką się tam fajna przestrzeń zrobiła i nie jest tak to takie smutne. Bo czasem patrzymy potem na pracę i widzimy, że jakiegoś tam czegoś brakuje, jakiegoś, tak jak tu, kolorku. I teraz już się to takie zrobiło fajniejsze i przyjemniejsze. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie. I tutaj koniecznie musi być listeczek z kolekcji, żeby się to fajnie uzupełniło. No i powiem wam, że ładna jest. Myślę, że na jubileusz małżeństwa jest taka w sam raz kolorystyka w punkt, bo to takie, wiecie, ciepłe, miłe barwy. Tak by to wyglądało. Tu już bym nic nie dodawała, ale musimy dodać, ojejku, jakiś auto ciśnie po piaskowej. Tu sobie troszeczkę dotniemy. Ale mi się udało, słuchajcie, normalnie. Dobra. Oj, teraz był. I tak, no mogłam jeszcze może od góry trochę, ale dobra. Tutaj to, co mi się przyda, to troszeczkę, słuchajcie, tuszuarza. Ostatnio nagrywałam filmik i tam tuszowałam sobie elementy. To mam jeszcze tutaj na gąbeczce. Taka całkiem zupełnie biała. Myślę, żeby się tu tak mocno w oczy dawała czadu. Wybijałaby się zbytnio, a taka z takimi fajnie przymulonymi brzegami wygląda całkiem ładnie. I powiem wam, że nawet mogłabym ją dać tu i to jest ten problem, który zawsze gdzieś się pojawia, nie? Jak mamy, czy to dać tutaj, czy dać to, ja myślę, to bym musiała tutaj, o, skrócić z tej strony, czy tak ładnie to wyfalować i tu pięknie wypuścić spod kwiatuszka. Wprawdzie my sobie tutaj zasłonimy tę naszą misternie ułożoną kompozycję. Za tym nie przepadam właśnie, że ja sobie taką kompozycję gdzieś tu układam, coś robię, a potem, wiecie, przykleję napis i już tego nie widać. Po co, żebym się tu męczył, skoro to zakryję. Ale w związku z tym, że nie było to przyklejone tak, wiecie, na amen, to może to ładnie tak by się tu dało. No i mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj to ona będzie miała najlepsze miejsce. Dobra. Tu sobie przełożymy i taką lekką falę zrobiłam. Wprawdzie lepiej by się tu sprawdziło, żebym to ciachnęła klejem na gorąco, ale już ładnie w górę i ładnie tu. Może nie najlepszym pomysłem. Nie, dobra, słuchajcie, zrobię to klejem na gorąco. Już widzę, w którym miejscu mam normalny klej, więc nie powinno być kłopotów. Jedyne, co muszę, to teraz, to wiecie, przykleić tak szybko i równo. No jak już klej złapie. No, ale w takich sytuacjach klej na gorąco jednak robi robotę, no bo on, tak wiecie, ma szybkie działanie, łap i już jest przyklejony. I teraz ta może gałązeczka tak fajnie się mi tutaj ułoży na końcu tego napisu.
Słuchajcie, tak to wygląda. Tu oczywiście ten listeczek tak mogę sobie przesunąć, napis jest widoczny, bo ten listek jest akurat pod tym płatkiem, więc jeszcze mogę nim trochę pomanewrować. Tu sobie pozamykam. Naprawdę taki zbieg szczęścia okoliczności, że ten napis dokładnie taki jak potrzebuję był tu. Ja się właśnie zastanawiałam nad tym. I taką delikatną daweczkę tego błysku bym dała jednak, choć zastanawiałam się przez moment, ale myślę, że troszeczkę nam się tutaj to ożywi, tak wiecie, nadamy takiego błysku. Nie chcę jakoś tak bardzo mocno, ale takie w niektórych miejscach tylko, żeby gdzieś tu się trochę tego błysku nam złapało, żeby to nie było takie smutne. Znaczy nie jest smutne, no nie chcę powiedzieć, że kartka jest smutna, ale wiecie, żeby taki był... Taka wisienka na torcie. Zawsze mogę to potem tam troszkę wytrzepać, jak mi to nie będzie odpowiadało tak do końca. Syreni błysk 03. Gdyby ktoś pytał albo zapomniał. Ja wiem, to teraz wygląda tutaj, słuchajcie, zacnie, ale zaraz to wszystko strzepiemy. Jak wyschnie, ja nigdy, słuchajcie, nawet jak teraz się wydaje, że jest tego dużo, nigdy nie czyszczę od razu. Czekam, aż klej wyschnie. Czekam, aż klej wyschnie i potem sobie, słuchajcie, ten nadmiar będę strzepywać. Ok, słuchajcie, i tak miałam jeszcze takiego szybkiego gościa. Pozdrawiam Anielkę. I sypujemy nadmiar. Jak wyschnie, wszystko się tam, wiecie, jak to się śmieje zawsze, co się wysusy, to się wykrusy, czyli co się ma tam wykruszyć, to się nam wykruszy po wysuszeniu i jak wtedy uznam, że na przykład wydaje mi się, że mam czegoś trochę za dużo, to sobie gdzieś tam pędzelkiem to usunę, ale wydaje mi się, że tak całkiem tutaj to będzie ok, tyle wystarczy. Taki pyłek się osiadł, ale tak jak mówię, jak to potem wyschnie tak całkiem, to sobie ten pyłeczek usuniemy. Słuchajcie, no i co? Karteczka jest gotowa. No i ciekawa jestem, czy Pani tą karteczkę wybierze, czy jakąś Happy Birthday. Tu akurat wszystkie mają takie urodzinowe, dla Ciebie coś tam. I zobaczcie, teraz zauważyłam właśnie, jak zabrałam te dodatki z tych kółeczek dodatków, że tam jest napis szczęśliwej rocznicy. No to super jest. Jak znalazł, nie? Czekajcie, bo mi się tam trochę klej osadził i on się potem nie chce mi dokręcać i potem mi się zatyka, bo ja sobie zawsze tam, wiecie, wyjmę z środka. No wiadomo, że tam gdzieś tego kleju też zawsze spłynie troszkę, jak pracujemy. Ale jak tego nie usunę, zobaczcie, dziada jednego, ile tutaj mi... Jak tego nie usunę, to potem nie potrafię zakręcić tego kleju, no i zaś on się zatyka. Taka zabawa w kotka i myszkę między nami. Bo ja cały czas używam ten klej, który chciałam zrobić dobrze, żeby był taki bardziej wodnity, ale on mnie nie zadowalał do końca. Ja wróciłam, jak wiecie, do tej starej receptury, ale tam troszkę mi zostało tych, które przez moment zmieniłam. No i ja tak sobie do swoich tutaj... O, teraz ładnie wylazło całe, widzicie? Spójrzcie, jakie tam jest to teraz czyściutkie, więc on się teraz pięknie zakręci. Dobrze. Karteczka gotowa. Raz jeszcze przypominam, że pracowałam z kolekcją Rosalia od Scrap Boys. To jest taka fajna, ciepła, przyjemna kolekcja, która właśnie w takich okolicznościach jak jubileusz, sami widzicie, bardzo fajnie się sprawdziła. Napis pochodzi z kolekcji, zapomniałam, Bedtime coś tam, z takimi zwierzątkami. I jeszcze raz bardzo serdecznie, kochani, zapraszam Was. Scrap Lato, jeszcze dołożonych jest 15 boksów. Tutaj myślę, że też będą zadowolone osoby, które będą chciały tworzyć i kartki takie na różne okoliczności, bo naprawdę z tych mintajowych kolekcji można fajnie sobie tam ugryźć to. Mamy też ślubny zestaw, mamy boksa z albumikiem, mamy album w kształcie aparatu fotograficznego. Słuchajcie, też jest z baz mintajowych. Pokażę, jak sobie poradzić, żeby stworzyć to na takim płóciennym zamknięciu. No więc myślę, że też będzie ciekawie. Taki troszkę inny boks, bardziej kartkowy, ale to troszeczkę tak też sobie odsapniemy i popracujemy, a jesienny znowu coś tam będzie na pewno, coś tam wymyślam.
Dzisiaj Wam dziękuję. Cieszę się bardzo, że karteczka jest zrobiona. Mam nadzieję, że Pani przypadnie do gustu. Może wybierze tą, może jakąś inną. Zobaczymy. W każdym bądź razie kartka jest gotowa na jubileusz małżeństwa. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Może się zainspirujecie. A ja uciekam. Uciekam. Dzisiaj dzień już w pracy kończę, więc idę zrobić herbatkę. Czekam na moją dziecię i wyruszamy na zakupy. Z córcią lubię odsapnąć w ten sposób. Życzę Wam wspaniałego, cudownego weekendu. A, nie, bo to jest poniedziałkowy film. Dobra, to już się zdradziło, że ja nagrywam wcześniej. Dobra, ale to życzę Wam cudownego całego tygodnia. Widzicie, tak to jest, jak się nagrywa do przodu i człowiek jest taki potem pogubiony w tym wszystkim. Ja nagrywam to oczywiście przed weekendem, więc mój weekend przebiegnie, słuchajcie, zakupowo, bo córcia, tak jak wspominałam, wyjeżdża na wycieczkę klasową na tydzień, więc jeszcze, wiesz, mamo to, mamo tamto, także my jeszcze pędzimy na zakupy. W takim razie ona już jest we Włoszech, a Wam życzę cudownego tygodnia. Uważajcie na siebie, bawcie się dobrze. Zapraszam Was już w środę, zapraszam jeszcze na boksa inspiracyjnego, który jeszcze do jutra jest w sprzedaży. No i co? Do zobaczenia, do następnego razu. Uważajcie na siebie. Mua!